Witaj, maszynisto! Twoim dzisiejszym zadaniem jest odebranie wagonów z pobliskiej jednostki wojskowej i przetransportowanie ich do stacji w Altenburgu. Tam nastąpi podmiana maszynisty, który poprowadzi skład dalej. Pamiętaj, że na terenie jednostki wojskowej obowiązuje prędkość 20 km na godzinę. To jest nasze dzisiejsze zadanie i tym samym witam wszystkich widzów bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Train Simulator Classic. Dzisiaj mamy dość nietypowe zadanie, a mianowicie transport czołgów. Dość nietypowa lokomotywa stoi do dzisiejszej dyspozycji, a mianowicie Voith Maxima. Lokomotywa, która jest znana w Niemczech, lokomotywa, która jest znana w Polsce. W tym momencie musimy przygotować maszynę do jazdy, musimy ją zasadniczo przygotować, światła włączyć, uruchomić i tak dalej. I pojedziemy do pobliskiej jednostki wojskowej, gdzie czekają na nas czołgi, które trafią do Polski. Okej, jazda do przodu, teraz PZB, mamy 85, zmieniamy na 70, o właśnie, czuwak aktywny zostawię wyłączony, żeby się dzisiaj nie stresować tak bardzo mocno i tak mocno uważać. A wiadomo, Train Simulator Classic jest troszeczkę innym typem gry, troszeczkę inne problemy tutaj występują. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przebiegnie bardzo dobrze i bez żadnych technicznych problemów. No, zobaczymy jak to pójdzie. Dobra, 3 światła białe z przodu mamy i w tym momencie jesteśmy gotowi do ruszenia w drogę. Co mnie teraz w tym momencie zaciekawiło, stoi tutaj sobie lokomotywa z bardzo dziwnym numerem, wyglądem przypomina troszeczkę 101. Stoi stoi w powietrzu i ma włączone światła, tak jak byłaby cały czas podpięta do prądu. No ale dobra, my dzisiaj tutaj Voith Maxima, tą lokomotywą sobie dzisiaj pojedziemy, pomału zaczynamy ruszać. I wyjeżdżamy z zakładów, w których nasza lokomotywa przechodziła przegląd. Musimy bardzo pomału wyjechać. Niedługo otworzą się drzwi, żeby nas wypuścić. O, właśnie. To jest właśnie ten symulator, którego praktycznie znam. Bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo niespodzianek. Można sobie robić scenariusze. Naprawdę bardzo interesująco. Można się tutaj naprawdę wyszaleć, jeżeli chodzi o tabor kolejowy. A widzę, że tutaj coś jest jednak niezałączone, bo nie mamy świateł czerwonych z tyłu, ale w sumie nic nie szkodzi. Chciałbym na początek jeszcze powiedzieć, że ten odcinek nie jest jakimś politycznym odcinkiem, także darujcie sobie polityczne jakieś komentarze pod tym filmikiem. Po prostu wykorzystałem temat na stworzenie nowego scenariusza, nowego przejazdu właśnie w grze, w której dawno, naprawdę bardzo dawno nie robiłem żadnych scenariuszy. Troszeczkę mi się pomysły właśnie na te scenariusze skończyły i w tym momencie pomyślałem sobie, że wykorzystam temat programu Save jako w tym momencie pomysł na scenariusz. Dalej jedziemy 40 na godzinę, 45 możemy jechać maksymalnie, jesteśmy dalej w restrykcyjnym monitoringu. Nie chcę tutaj wyłapać żadnego nagłego hamowania PZB, dlatego delikatnie tutaj bez żadnego stresu. Wyjazd mamy podany, pomarańczowe dolne światło, górne światło zielone. Od tego semafora wolno nam jechać 40 km na godzinę, od następnego możemy się rozpędzić do prędkości maksymalnej.
Rozglądam się, co tutaj jeszcze stoi. 185 sobie tutaj stoją, 189 i w dale zaparkowana lokomotywa manewrowa. Bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Kształt przede wszystkim tej lokomotywy jest bardzo fajny. I jej niesamowita moc. Także w tym momencie jedziemy do jednostki wojskowej. Tam wykonamy kilka prac manewrowych. Podepniemy sobie wagony z czołgami, które będą później które zmierzają w kierunku Polski, a które po prostu będą później wiozone przez innego maszynistę. Już dawno chciałem zrobić właśnie filmik o lokomotywie Voith Maxima. Niestety problemy techniczne z grą troszeczkę mi popsuły plany. Potem skończyły mi się pomysły na scenariusze. No, w tym momencie mam zasadniczo jedno i drugie, przez co właśnie postanowiłem, że pojeździmy dzisiaj bardzo fajną spalinową lokomotywą. Jedną z najsilniejszych lokomotyw spalinowych, jakie w tamtym okresie były budowane. Po drodze, jak tylko podepniemy wagony, to po drodze opowiem Wam trochę danych technicznych na temat tej lokomotywy, opiszę jej parametry, troszeczkę opowiem historię o tej lokomotywie i zobaczycie, jak to tu wszystko wygląda. Nawet lokomotywa, którą my jedziemy, ma wbudowany system SHP. Wprawdzie my jedziemy po niemieckiej linii kolejowej, dlatego korzystamy tutaj z systemu bezpieczeństwa PZB. SHP, czy jest do końca tak tutaj zimplementowane, to nie wiem. W każdym bądź razie polski system SHP jest w tej lokomotywie jak najbardziej dostępny. Ta lokomotywa jest jedną z nielicznych, która dostała koncesję do jazdy właśnie u nas w Polsce, po naszych polskich torowiskach. Niestety nie dowiedziałem się, w jakich malowaniach ta lokomotywa jeździ w Polsce, pod jakimi znakami można ją tam w Polsce właśnie zobaczyć, co nie zmienia faktu, że w Niemczech jeździ właśnie w firmie HVLE i pod tym znakiem tutaj można ją spotkać, pod właśnie tego przewoźnika. Przed nami tarcza ostrzegawcza świecąca się na pomarańczowo i na zielono, co oznacza, że od następnego semafora obowiązuje prędkość 40 km na godzinę. Potwierdzamy PZB i zaciągamy pomału hamulec, by wyhamować właśnie do dozwolonej prędkości. Tutaj będziemy skierowani w lewą stronę na boczne tory jednostki wojskowej. Na samym początku historii mojego kanału, kiedy faktycznie nagrywałem bardzo dużo filmów właśnie z tej gry, z Train Simulatora Classic, już miałem podobnie zrobiony scenariusz, tyle tylko, że jechaliśmy tam lokomotywą klas 66 i odbieraliśmy stare czołgi, które potem były transportowane na złom. Miały być przetransportowane do zakładu przetwórstwa metalu, tam miały być pocięte i właśnie tam dostarczyliśmy te stare czołgi lokomotywą klas 66. Dzisiaj mamy Maximę, ale właśnie z troszeczkę innym ładunkiem. Wtedy były stare czołgi, małe czołgi, a dzisiaj mamy naprawdę potężne bestie, które zostały wyprodukowane specjalnie dla Polski, dla polskich sił zbrojnych, dla polskich sił wojskowych. Miało być 40, ja sobie tu jadę za szybko, no jak zwykle nie przyuważyłem. Jednostka wojskowa jest już widoczna,
brama już słyszę, że się pomału otwiera. Muszę przyhamować, żeby zdążyła się brama otworzyć. Ok, na terenie jednostki wojskowej obowiązuje prędkość 20 km na godzinę. Tak też będziemy jechać. To jest właśnie przykład. O, Intercity pojechał, ok. Dobrze, fajnie. To jest właśnie typowy Train Simulator Classic. Jest to gra, która jest naprawdę bardzo stara. Ma już 16 lat już ma, około 16 lat, ale można w niej złożyć naprawdę świetne scenariusze. Jak widać, wszystko tutaj jest ruchome, jakieś bramy. Tam wyjeżdżaliśmy z warsztatu, też drzwi się automatycznie otworzyły i widzicie, już tutaj czekają na nas nowiutkie maszyny, które zaraz podepniemy i przetransportujemy do wybranej stacji. Train Simulator Classic, bardzo stara gra, czasami bardzo problematyczna, nie tylko podczas grania, ale również ja mam problemy z nagrywaniem tej gry. Już kilkukrotnie wspominałem, że mam swego rodzaju problemy z przekierowaniem obrazu gry przez program do nagrywania. Nic nie szkodzi, staram się jak mogę naprawić ten problem, dlatego dzisiaj zrobiliśmy ten oto scenariusz, trochę nad nim siedziałem, musiałem sobie również przypomnieć podstawy robienia scenariuszy, jak to się scenariusze robiło, jak to się tutaj wszystko programowało i jak to się tutaj wszystko podpinało, ustawiało, kierunki i tak dalej, także no musiałem sobie kilka podstaw przypomnieć. Ale uważam, że całkiem świetnie mi to wyszło. Bardzo lubię tutaj. Bardzo lubię ten kreator scenariuszy. Jest łatwy w obsłudze. O wiele łatwiejszy niż w Train Sim World. Początkowo nawet planowałem zrobić ten scenariusz w Train Sim World, ponieważ mam dodatek tych takich niby angielskich wagonów z czołgami i ciężarówkami. Ale raz, że w Train Sim World nie mogłem zrobić scenariusza, bo nie mogłem zrobić składu, postanowiłem, że zrobię ten temat tutaj właśnie na Train Simulator Classic. Stoję już na tej mojej powierzchni do zatrzymania się. Zasadniczo stoję, ale dojadę tutaj do kolegi, który nam sygnalizuje, że tutaj nastąpi zmiana kierunku jazdy. W tym momencie będę musiał zmienić kabinę. Jak to się robiło? Tak i tak. Zmieniamy kabinę i będę mógł teraz w tym momencie podjechać po wagony, które już tutaj na nas czekają. Torowisko już zostało ułożone. Już widać, że odbiega linia kolejowa w bok. Zmień kabinę i jedź na bocznicę, gdzie czekają załadowane wagony. Pamiętaj, że nadal obowiązuje maksymalna prędkość 20 km na godzinę. Dobra, luzujemy. Pomału dodajemy mocy. Maksimum 20 km na godzinę. Jest to typowo towarowa bocznica, dlatego właśnie taka niska prędkość. Model lokomotywy jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony. Wygląd jest naprawdę bardzo ciekawy. Moc też ma dość dużą. Chociaż muszę przyznać, że te wagony z tymi czołgami są dość uporczywe do przetransportowania. Te wagony
Są naprawdę bardzo ciężkie i miałem tych wagonów na początek 15, ale lokomotywa sobie nie mogła z tym ciężarem poradzić, więc troszeczkę obniżyłem do 10. Także dzisiaj mamy tylko 10 wagonów do przewiezienia, mamy tylko przewieźć 10 czołgów z bardzo zasadniczo nie wiadomo jakiej ilości, ale nic nie szkodzi. Lokomotywa manewrowa również tutaj stoi, jak widać ma zapalone światła, czyli tyle co skończyła właśnie prace manewrowe. Ta lokomotywa nazywa się Voith Gravita 10BB. Ten sam producent tej lokomotywy manewrowej co naszej Maximy, ponieważ Maxima również została wyprodukowana przez firmę Voith, która mieści się w Kilonii. Dobra, przejdę na kamerę zewnętrzną, żebyśmy mogli tutaj idealnie przed wagonami się zatrzymać. Te wagony niestety mają jedną wadę i to nie wiem, czy to jest wada wagonów, czy to jest wada symulatora. Pufery tych wagonów nie działają zbytnio dobrze, więc ja mogę całą lokomotywą wjechać praktycznie w wagony po samą lufę czołgu, także dzisiaj z kamery zewnętrznej sobie po prostu tutaj podjedziemy, żeby się po prostu lepiej zatrzymać. Dobra. Idealnie! Słuchajcie, idealnie się zatrzymaliśmy. Czołgi widać. Teraz tak, musimy wstać i iść, podpiąć nasze wagony. Rozejrzyjmy się, czy nic nie jedzie. Zejdziemy w dół i idziemy podpinać wagony. Czy stoję za daleko? Chyba stoję jeszcze za daleko. Jeszcze nie mogę ich podpiąć, ok? No dobra, to podjedźmy jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek. Dawaj, 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 dawaj! O, jak widać, te pufery dalej nie działają, ale w tym momencie trochę podskoczyła lokomotywa. No ale to jest właśnie... o, powiedzmy, że symulator jest naprawdę bardzo stary i też nie wszystko jest tutaj w nim poprawione, szczególnie, że osoby grające w Train Simulator Classic wiedzą bardzo dobrze, jak ta gra czasami potrafi być zbagowana i jak czasami ta gra koszmarnie działa. Dobra, podpięte wagony. W tym momencie mamy 3 światła z przodu. Może obejrzyjmy sobie, jak te wagony wyglądają. Czekajcie, bo pociąg mi ruszył. Mamy na wagonach, które służą do przewozu bardzo ciężkich ładunków, mamy czołgi, które powiedziałbym jakiś typ Leopard albo coś w tą stronę. Niestety lakiernik się jeszcze pomylił i dał tutaj taki typowo niemiecki znaczek, no ale podejrzewam, że jeżeli czołgi przekroczą polską granicę i zanim trafią do naszego wojska, to ten znaczek tutaj będzie zamalowany na oryginalny nasz polski. Niestety znaczka już nie mogłem zmienić, bo w tej grze nie można po prostu aż tak dobrze edytować różnych rzeczy, dlatego powiedzmy, że te czołgi są wprawdzie nowiutkie, ale jeszcze do lakiernika trafią. W tym momencie mogę już zadać moc i pomału ruszamy z naszym ładunkiem czołgów. Dalej obowiązuje prędkość 20 km na godzinę, więc delikatnie z tą mocą, chociaż mając tak ciężki ładunek na haku na 100% się szybko nie będziemy rozpędzać, ale w sumie też nie o to chodzi, żeby tutaj robić jakieś wyścigi. My mamy po prostu przewieźć ładunek do wybranego miejsca.
Można to tak tutaj? A tak z boku bardziej? O, czekajcie, nie to, nie to, nie to. O, właśnie. Tak chciałem. Coś fajnego. Uwielbiam ten symulator, mimo że jest tak stary. Zanim wyszła gra Train Sim World, to właśnie ten oto symulator był największym symulatorem kolejowym, jaki w tamtych czasach powstał i chyba do dzisiaj jest nawet symulatorem kolejowym, który ma tak niesamowicie olbrzymią bazę danych. Nie tylko dodatki do tej gry nie są tylko tworzone przez Dovetail Games, ale również znajduje się bardzo dużo stron internetowych, które robią dodatki zasadniczo do dzisiaj. RSSLO, Virtual Railroads, to są wszystko strony internetowe, które do dzisiaj robią dodatki do tej gry. No niestety przyznam, że jak na taką starą grę, to te dodatki są troszeczkę za drogie jak dla mnie, ale jak wiem, że sobie mogę na jakiś dodatek pozwolić, to sobie po prostu kupuję i no wtedy mam. Z tego co kojarzę, to właśnie Void Maxima 40cc jest również dostępna na Steamie. Możecie sobie zobaczyć, czy ona tam jest. Prawdopodobnie będzie to biała lokomotywa, niekoniecznie w malowaniach HVLE, ale możecie sobie zobaczyć, czy właśnie ta lokomotywa jest dostępna na Steamie. Jeżeli nie, no to firma RSSLO na pewno Wam pozwoli na kupno tej lokomotywy z ich strony internetowej. Co to tutaj jest? Awaria przejazdu kolejowego. No niby rogatki są... Ej, co to kurde jest? Niby rogatki są opuszczone. A auta sobie przejeżdżają. Co to jest? Nic nie jedzie? No to dobra. No to teraz w tym momencie... Kurde, wycieraczki mi się znowu włączył. Nic nie jedzie, to w tym momencie możemy ruszać. No ale jak widać, tak. To jest właśnie to, o czym mówię. Ta gra nie zawsze jest poprawnie zaprogramowana, ale mimo to jest dalej jednym z lepszych symulatorów kolejowych. No dobra. Cała moc, pełna moc, dalej już nie da się tutaj przepustnicy położyć. Mamy ponad 300 kN siły pociągowej w tym momencie, także sami widzicie, jaka ta lokomotywa jest niesamowicie silna. Jest to zasadniczo lokomotywa, która swoich czasów była uznawana za potęgę spalinową. W momencie debiutu tej lokomotywy była to najmocniejsza jednosilnikowa lokomotywa spalinowa z przekładnią hydrauliczną na świecie. Otóż są dwa rodzaje lokomotyw. Lokomotywy z przekładnią elektryczną i lokomotywy z przekładnią hydrauliczną. Te elektryczne, wiadomo jak one działają. Mamy silnik spalinowy, który jest podpięty do prądnicy. Ta prądnica generuje energię elektryczną i ta energia elektryczna jest wtedy przekazywana na silniki trakcyjne. W lokomotywach hydraulicznych ta zasada troszeczkę inaczej działa, ponieważ silnik spalinowy napędza coś jak skrzynię biegów hydrauliczną
i ta skrzynia biegów dopiero przekazuje swoją moc poprzez wały napędowe na wózki i na osie lokomotywy. Także jest to faktycznie najsilniejsza lokomotywa o przekładni hydraulicznej, jaka właśnie wtedy powstała. Producent to firma Voith Turbo w Kilonii i okres produkcji tej lokomotywy to lata 2006 do 2009. Niestety wyprodukowano tej lokomotywy zaledwie 13 sztuk. Więcej tej lokomotywy nie powstało. Nie wiem, dlaczego tak mało wyprodukowano i dlaczego tak zdecydowano się faktycznie na taki na taką małą ilość tych lokomotyw, ale zasadniczo tej lokomotywy jest tylko 13 sztuk na świecie. Także jeżeli będziecie widzieć tą lokomotywę w Polsce, będziecie naprawdę bardzo olbrzymimi szczęściarzami, ponieważ ta lokomotywa naprawdę jest bardzo rzadko spotykana. Uwierzcie mi, w Niemczech też można tą lokomotywę spotkać, ale jest to równie rzadkie zjawisko, tu gdzieś powiedziałbym nawet, że niemożliwe, także czekajcie, to na maksa, Shift A, mamy włączony teraz tempomacik, tempomacik jest tutaj, tempomat jest wyświetlany tutaj tą żółtą kontrolką na pulpicie, ustawię sobie na 100 km na godzinę, zadam moc i w tym momencie pozwolę, żeby lokomotywa utrzymała swoją maksymalną prędkość, jaka jest nam dzisiaj dana. Maksymalna prędkość 100 km na godzinę, taka standardowa, typowa prędkość pociągów towarowych, jakie panują w Niemczech, także pojeździmy sobie właśnie z tą prędkością. Moc znamionowa lokomotywy to 3600 kW, jest to w przeliczeniu około 4900 koni mechanicznych. To jest naprawdę niesamowita ilość mocy, jaka ta lokomotywa po prostu ma do dyspozycji. Dlatego ta lokomotywa nie ma najmniejszych problemów z ciągnięciem bardzo ciężkich składów. Ja oczywiście, robiąc scenariusz, przegiąłem trochę z tymi czołgami, bo 15 wagonów to chyba żadna lokomotywa by tego nie uciągnęła. No, zmniejszyłem troszeczkę wagę i w tym momencie widzicie, że sobie lokomotywa świetnie daje radę. Pomimo to, że tu jest cały czas pod górę i jedziemy z prędkością troszeczkę większą niż 80 km na godzinę, ale do tej 100 na 100% się po drodze rozpędza. Może to trochę potrwać, ale zasadniczo nic nie szkodzi, nigdzie nam się nie spieszy. O, zapowiedź 90, to muszę potwierdzić. Muszę PZB potwierdzić. 90 na godzinę, żaden problem, już mam tutaj 90 ustawione na tempomacie i w tym momencie lokomotywa sama sobie dobierze moc. Dobrze, że się w dobrym momencie kamera obróciła, bo bym przejechał zapowiedź ograniczenia prędkości i skończyłoby się nagłym hamowaniem. Okej, jaki silnik ma ta lokomotywa wbudowany? Otóż jest to belgijski średnioobrotowy silnik Anglo-Belgian Corporation 16 VDZC, 16-cylindrowy silnik w układzie V. Także to jest silnik, przekładnia hydrauliczna Voith Turbo Split, masa służbowa 136 ton, siła pociągowa 408 kN. Sami widzieliśmy, że ta lokomotywa ma naprawdę gigantyczną siłę pociągową. Na naszych wagonach ta lokomotywa wygenerowała ponad 300 kN.
uwielbiam echo w tunelach w Train Simulator Classic. Normalnie żałuję, że tego efektu dźwiękowego nie ma w Train Simulator, że nie ma w Train Sim World. W Train Simulator Classic, jeżeli jedziemy przez jakieś tunele, albo pod mostem, albo przez jakieś zagłębienia, są właśnie te efekty dźwiękowe takiego typowego echa. A tu pod mostem też będzie? Zobaczymy. Okej, tu akurat nie było. Ale ogólnie Train Simulator Classic ma wbudowany efekt dźwiękowy echa, jadąc przez jakiekolwiek tunele. Także jest to naprawdę bardzo fajny efekt dźwiękowy i bardzo żałuję, że nie ma go wbudowanego w Train Sim World w 6, bo na pewno robiłby niezłe wrażenie. Jadąc linią kolejową choćby z Kassel do Würzburga, właśnie przez kilka tamtych tuneli. Siła pociągowa 408 kN, ale maksymalna siła pociągowa tej lokomotywy jest, uwaga, 519 kN. Standardowa lokomotywa elektryczna ma około 300 kN, ta lokomotywa jest w stanie wygenerować 519. Jest to niesamowite. Ja czytam tutaj moje notatki i sam nie wierzę praktycznie oczom, co tutaj, w jakim stanie ta lokomotywa jest tutaj naprawdę, jaką moc ta lokomotywa ma. Tak szczerze mówiąc, nie jestem w stanie tej lokomotywy porównać do innej lokomotywy spalinowej. Ponieważ nie znam innej lokomotywy spalinowej, która ma tak niesamowitą moc. Pojemność zbiornika paliwa 10 000 litrów, długość lokomotywy ze zderzakami to jest 23,2 metra. To jest kawał maszyny. Ta lokomotywa jest w zasadzie albo będzie taka sama, albo będzie nawet ciut większa od lokomotywy Eurodual od firmy Stadlera. Eurodual już był gigantyczną lokomotywą, 6-osiową, elektryczno-spalinową lokomotywą. Ja pamiętam, że Eurodual też był niesamowity, jeżeli chodziło o wymiary. Lokomotywy te pojawiły się w Polsce w 2009 roku. Przewoźnik Lotos kolej testował ten model do prowadzenia ciężkich składów z Gdańska na południe Polski. Ze względu na dużą masę i nacisk na oś, eksploatacja lokomotywy wymagała jednak odpowiednio przygotowanych tras. Lokomotywa jest bardzo ciężka, waży 135 ton i ja zawsze powtarzam, że jeżeli lokomotywa ma się nadawać na wszelakiego rodzaju linie kolejowe, na wszelakiego rodzaju trasy, waga lokomotywy nie może przekraczać 20 ton na oś. Czyli ta lokomotywa, żeby mogła wszędzie po Polsce jeździć, ale w zasadzie też nie tylko po Polsce, ale również w Niemczech, ta lokomotywa nie mogłaby ważyć więcej niż 120 ton. Ale jak widać 135 ton jest o 15 ton więcej niż 15 ton więcej niż pozwala system. Dlatego ta lokomotywa mogła jeździć tylko i wyłącznie po odpowiednio przygotowanych trasach. Układ osi jest CC dla dwa wózki z 3 osiami napędzanymi mechanicznie. Właśnie dwa wózki, 3 osie i połączone są wałami napędowymi z przekładnią hydrauliczną. Standardowy, szeroki tor, to znaczy, źle powiedziałem. Rozstaw osi jest standardowy, 1435 mm. Także zwykła, najzwyklejsza, standardowa lokomotywa, jeżeli chodzi o torowisko. Minimalny promień łuku jest 125 metrów.
O, tutaj mam właśnie tą informację najważniejszą. Maksymalny nacisk osi na szyny jest 22,5 tony. To jest właśnie o 2,5 tony przekroczony maksymalny nacisk na szynę, na główkę szyny i właśnie z tego powodu jest ta lokomotywa nie może po prostu wszędzie jeździć. Lepiej, żeby na torowiskach zazwyczaj poruszają się lokomotywy, które mają w okolicach 20 ton, co jest właśnie bazą wyjściową do prowadzenia, do przejazdu po liniach kolejowych. Mam tu jeszcze kilka informacji dotyczących silnika. Jest to silnik, jak już wspomniałem, firmy Anglo-Belgian Corporation 16V. Jest to 4-suwowy, średnioobrotowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładującego, czyli ma na pewno intercooler załączony. Pojemność skokowa jest 134,8 litra. A ja narzekam na swojego Golfa, bo on ma 2 litry pojemności w dieslu. No ten ma 134,8 litra pojemności. To jest silnik, a nie to, co ja mam. Moc znamionowa silnika jest 3600 kW. Jak już wspomniałem, jest to około 4900 koni mechanicznych. Znamionowa prędkość obrotowa jest 1000 obrotów na minutę i prędkość obrotowa biegu jałowego to 400 obrotów. Układ przeniesienia napędu jest to przekładnia hydrodynamiczna. Model przekładni Voith Turbo Split. Tutaj jest model LS 640 REU2, także jest to przekładnia z hamulcem hydrodynamicznym. Chyba nawet ten hamulec hydrodynamiczny jest tutaj. Tak jest, hydrodynamiczny hamulec. W tej grze muszę go, to znaczy w tej lokomotywie muszę ten hamulec niestety obsługiwać osobno. Nie jest ze sobą połączony, tak jak na przykład jest to w lokomotywach Traxa, ale nic nie szkodzi, lokomotywa w grze i tak ma bardzo dobre parametry, jeżeli chodzi o hamowanie. Z tak ciężkim składem, jak my w tym momencie jedziemy, jestem w stanie wyhamować do prędkości kontrolnej bez problemu podczas właśnie całej długości od zapowiedzi maksymalnej prędkości do znaku. Troszeczkę źle powiedziałem. Chodzi mi tutaj, że od potwierdzenia PZB mamy 20 sekund na wyhamowanie do prędkości kontrolnej i jesteśmy w tym pojeździe tutaj bez problemu, możemy to właśnie zrobić. Linię kolejową nie wybrałem bez powodu. Właśnie wybrałem tą linię kolejową ze względu na to, że mamy tutaj jednostkę wojskową, która jest tutaj świetnie wymodelowana. Tam w tej jednostce wojskowej, w której my tam odbieraliśmy te wagony, są po prostu pasy startowe. Tam można sobie myśliwce poukładać i po drugiej stronie torowiska, którym jechaliśmy. O, czekajcie, bo tu mam zapowiedź ograniczenia prędkości. A to nie na naszym torze. Co to kurde za zmyłka? Tu jest 40 wyświetlone, a u nas jest fole budę, kurde. No dobra. To w takim układzie jedziemy dalej. Nic nie było. Fajnie jest tutaj zrobiony wylot spalin z lokomotywy. Przyznam, że jest podobny wylot spalin, jak to kiedyś było robione w lokomotywach Baureihe 218, tyle tylko, że w 218 te widlaste kominy były bardziej widoczne. Tutaj, jak widać, ten komin jest bardziej schowany, ale również jest tak widlaście ustawiony po to właśnie, że jadąc po linii kolejowej zelektryfikowanej, żeby po prostu spalinami nie niszczyć przewodów elektrycznych.
Zapowiedź prędkości 80 km na godzinę. W tym momencie mam 20 sekund na wyhamowanie do 70. Jak widać, bez problemów sobie z tym radzę. Bardzo fajne dźwięki ma ta lokomotywa. Słychać jak wyluzujemy hamulec, jeszcze słychać ten taki syk wydobywający się właśnie jeszcze z lokomotywy, tego sprężonego powietrza. Co to, dostałem nagłe hamowanie? A dlaczego? Czego nie potwierdziłem? Coś przeoczyłem? Dźwięk trochę upierdliwy, no ale nic nie poradzę. Nie mam pojęcia, dlaczego dostałem nagłe hamowanie, ale pewnie jakiś magnes się zawiesił, albo naprawdę coś przeoczyłem, także mówi się trudno. Czekamy, aż hamulec wyluzuje. O, w zasadzie już wyluzował, bo widzę, że staczamy się. Uwielbiam dźwięki w tej grze. W tej grze naprawdę dźwięki wagonów, słychać te wagony, że one mają stukot, że one piszczą, skwierczą, że one mają po prostu całe te takie... No bo że one pracują, tą wagę słychać tych wagonów, także pełna moc lokomotywy. Tak jest, lokomotywa się już rozpędza, a my posłuchamy, jak właśnie te wagony tutaj brzmią, bo to też jest naprawdę bardzo ciekawe, jak dokładnie odzwierciedlone są dźwięki poszczególnych pojazdów w tej grze. Przydałby się jakiś rozjazd, byłoby naprawdę fajnie słychać. Stawię sobie tempomat na 80, a stąd nie ustawię, muszę wejść do kabiny. 80. Wiedziemy czołgi do Polski, heja! Ale jak już wspomniałem, jest to fikcyjny scenariusz, program save programem, nie, ale politykę zostawcie poza ramami całego kanału. Kanał nie jest o polityce, jak już wspomniałem, po prostu wziąłem inspirację do zrobienia nowego scenariusza tylko po to, żebyśmy się mogli dzisiaj właśnie przejechać tak fajną lokomotywą, jaka jest Voith, kurde, kamera mi się tutaj jaką jest Voith Maxima CC. Przełączyło mnie z powrotem na kamerę, fajnie. No tak, bo w niektórych tunelach kamera jest automatycznie przełączana na wewnętrzną, żeby po prostu gdzieś jakoś nie zbagować się kamerą. Ile mamy jeszcze? Mamy jeszcze 24 km do przejechania. W zasadzie mógłbym też tak sprawdzić. O, 24 km, 24,5 km do przejechania. Także jeszcze kawałek mamy. Tu mamy zapowiedź ograniczenia prędkości do 40 km na godzinę od następnego semafora. Mówi nam o tym właśnie tarcza ostrzegawcza, którą właśnie mijamy. Tu było fajne miejsce, jadąc tutaj lokomotywą elektryczną, pod tym wiaduktem musimy tutaj złożyć pantograf, żebyśmy po prostu mogli przejechać właśnie pod wiaduktem. Wiadukt został, jak widać tutaj, za nisko wybudowany i żeby nie połamać patyków, no trzeba było je tutaj właśnie schować. Po lewej stronie olbrzymia rafineria chemiczna.
Czasami jestem naprawdę pod wrażeniem, jak to wszystko jest tutaj świetnie wymodelowane. No coś niesamowitego. Mamy 40? Mamy 40. Bo my się tutaj tak rozglądamy dookoła, a ograniczenia prędkości to wiecie. Czasami kurde pomijamy. Światło mogę zgasić, bo nie potrzebujemy. Mogę zrobić o tak, będzie łatwiej tutaj jeździć. Nie będziemy musieli non-stop włączać świateł. Od tego semafora wolno nam jechać maksymalnie 40 km na godzinę. Pozycja semafora pomarańczowe światło dolne, górne światło zielone. Szybciej niż 40 nam nie wolno jechać. A, właśnie, coś chciałem zobaczyć. Czy jest tutaj napisane, gdzie jest... A, jest napisane. Ta lokomotywa jest dozwolona w Niemczech, w Polsce i w Holandii z prędkością 120 km na godzinę. Z prędkością 100 km na godzinę nie jest dozwolona nigdzie. Także ta lokomotywa jeździ po tych 3 krajach. A, teraz co? Zjazd w lewo? O! Się tłuką te wagony. Fajnie. Przed nami... W zasadzie mogę ustawić sobie tempomat na 40 i zadać moc i wtedy sobie lokomotywa będzie tą moc tutaj utrzymywać. Przed nami tarcza ostrzegawcza kolejna, która mówi, że następny semafor jest 40 km na godzinę. Szybciej po prostu jechać nie będziemy. Z niewiadomych powodów dyżurny nas skierował tutaj na tor o przeciwległym kierunku jazdy, na tor niewłaściwy. O, nie potwierdziłem, zapowiedzi zapomniałem. O. Dobra, moja wina. Zapomniałem potwierdzić, znowu się zagadałem. O. Aj. No nic. Trudno, czekamy aż hamulec wyluzuje, a że szybko luzuje w tej lokomotywie, to sobie posłuchamy, jak ta lokomotywa brzmi podczas rozpędu. Niestety dźwięk Ludmiły albo 218 tutaj nam nie będzie towarzyszył, bo no, technologia jest troszeczkę nowsza i troszeczkę inaczej jest ten silnik po prostu zbudowany. Też fajnie brzmi, ale jednak te stare lokomotywy miały w sobie coś takiego niesamowitego, co naprawdę przyciągało do tych lokomotyw, ten dźwięk. Tidun. Bardzo fajna lokomotywa. Masa służbowa, tu jest 126 ton podane, a to jest ciekawe ze względu na to, że ta masa służbowa, czekajcie, aż sobie normalnie zobaczę tutaj w moje notatki. Czekajcie, masa i nacisk. A faktycznie, masa służbowa wynosi 135 ton przy pełnym zbiorniku paliwa i płynach eksploatacyjnych, a sucha lokomotywa ma wagę 126 ton. Faktycznie, czyli się nawet tutaj zgadza to, co jest napisane. Tutaj są te hamulce, siła hamulców. Okej, fajnie. Fajnie, że jest po polsku napisane na tej lokomotywie. Naprawdę świetnie wykonany pojazd. Muszę przyznać, że jestem lekko pod wrażeniem, ponieważ ja osobiście uwielbiam takie właśnie minimalne detale, jakie można właśnie znaleźć na niektórych modelach lokomotyw. Szczególnie tych, które są robione przez zewnętrzne firmy właśnie do tego symulatora. RSSLO robi naprawdę bardzo dobre lokomotywy. Mam już większość pojazdów właśnie z tamtej strony internetowej, z tamtego sklepu.
I muszę przyznać, że za każdym razem jestem pozytywnie zaskoczony właśnie tym, jak te modele są właśnie wykonane do standardów tak starej gry komputerowej. 16 lat gra komputerowa. Możecie sobie wyobrazić 16 lat. No dobra, tutaj 40. Jak tylko tutaj wyjedziemy z rozjazdu, o właśnie już wyjechaliśmy, mogę się rozpędzić do maksymalnej prędkości do 100 km na godzinę. Czyli tempomat heja na 100, kontrolka tutaj na 100 km się już świeci i w tym momencie lokomotywa zaczyna sobie tutaj z bardzo drgającą strzałką podnosić siłę pociągową właśnie na haku. Zielone przed nami, czyli wszystkie bloki są jak na razie wolne. Możemy jechać z maksymalną prędkością tutaj szlakową, jaka jest dozwolona. U góry mamy nawet jakiś zamek wymodelowany, który naprawdę świetnie wygląda, robi wrażenie. Czekajcie, a jak to wygląda tutaj z oknami? O, patrzcie, okna też się otwierają. A drzwi? O, drzwi też się otwierają. Mogę sobie zostawić uchylone drzwi, żeby nie było tak gorąco, albo sobie otworzyć okno. Fajnie. Nieźle. Ale rozejrzyjmy się, co tutaj jeszcze mamy. Mamy tutaj guziki do obsługi PZB. Mamy tutaj guziki, one są wprawdzie niepodpisane, ale widać, że one są związane z silnikiem. Mamy tutaj przełącznik do świateł, mamy tutaj nawet ustawienia świateł, z tego co kojarzę, to takie typowo polskie światło jedno czerwone, jedno białe, jeżeli jedziemy po torze niewłaściwym. Do tego mamy tutaj guziki do obsługi PZB i osobny guzik do obsługi SHP. To jest bardzo interesujące, bo normalnie w niektórych niemieckich lokomotywach, które jeżdżą po Polsce, SHP halo, gra? No dobra, zawiechy gry się nie spodziewałem. Program wykonał mi nieprawidłową, krytyczną operację. Nie wiem, co to była za operacja. W każdym razie gra się zawiesiła i wyłączyła się, ale nic nie szkodzi. Specjalnie dla Was jadę jeszcze raz tą linię kolejową, bo oczywiście nie zapisywałem po drodze. Może by się przydało tak zapisać. W każdym bądź razie jadę jeszcze raz do tego momentu, w którym mi się gra zawiesiła. Mamy około 15 km do końca linii kolejowej i opowiadałem Wam o budowie kabiny. Na czym to my skończyliśmy? Na przycisku do osobnej obsługi SHP. Jak już wspomniałem, w niektórych lokomotywach Traxa, w niektórych niemieckich lokomotywach SHP kasuje się tym samym klawiszem co guzikiem, przyciskiem, wajchą, jak to tam nazwiecie, co PZB, a tutaj w tej lokomotywie jest jednak osobno SHP zrobione. Okej, nagłe. A, 80 tu jest, no dobra.
Hello, hello, hello. No dobra, zawiechy gry nie przewidziałem. Program wykonał błąd krytyczny. Nie mam bladego pojęcia, co za błąd krytyczny był. W każdym razie gra mi się na tyle zawiesiła, że... Przecież nic nie było, żadnego restrykcyjnego monitoringu. No dobra. No, jak widać, gra to tak trochę szwankuje mi dzisiaj. Raz, że mi się zawiesiła, w tym momencie mi się zawiesiło PZB, ale trudno, jedziemy dalej. W każdym bądź razie do końca naszej wycieczki mamy jeszcze jakieś 15 km. Jesteśmy z powrotem po krótkiej pauzie, po krótkiej przerwie. Gra mi się zawiesiła, tak zwany program wykonał nieprawidłową operację. Nie mam bladego pojęcia, co się zawiesiło, co spowodowało błąd krytyczny programu na tyle, żeby mi się gra zawiesiła i zamknęła. No ale czasami gra, która ma tyle lat na karku, po prostu potrafi przysporzyć kilka problemów. Nie chciałem tak głupio kończyć odcinka, więc przejechałem całą trasę, cały scenariusz jeszcze raz i w zasadzie nagrywam w tym momencie od momentu, kiedy nam się tutaj przejazd zawiesił. W tym momencie mamy jakieś 14 km do końca naszej podróży. Ja tutaj opowiadałem Wam o budowie kabiny i skończyłem na przełączniku SHP. W lokomotywach Trax, szczególnie tych, które jeżdżą po Polsce, SHP kasuje się tym samym przyciskiem co PZB. Dlatego ten przycisk SHP tutaj jest dość dużą niespodzianką jak dla mnie i przyznam, że jest to całkiem dobre rozwiązanie. Do tego mamy tutaj test holenderskiego systemu bezpieczeństwa. Całe to, nie wiem, radio, całe te urządzenie tutaj to jest holenderski system bezpieczeństwa. Do tego mam uruchomienie silnika i tutaj luzowanie bądź zaciągnięcie hamulca sprężynowego. Jeżeli chodzi o wyświetlacze, no to tutaj mamy kilka ikonek, które są po prostu ważne, jeżeli chodzi o silnik. Mamy tutaj wyświetlacz holenderskiego systemu bezpieczeństwa, kilka wskaźników, jeżeli chodzi o silnik, temperatura tutaj, temperatura przekładni hydraulicznej, temperatura wody chłodniczej, tutaj jest, to będą prawdopodobnie obroty. Prędkościomierz, tutaj prawdopodobnie jest jeszcze LZB, kilonewtonów, czyli siła pociągowa, sporo innych ikonek, szczególnie ikonki, jeżeli chodzi o systemy bezpieczeństwa. Tu jest ikonka od poślizgu kół, która jest takim fajnym ślimakiem tutaj zaznaczona. Oczywiście polska ikonka SHP. Obsługa tutaj lokomotywy, piasecznica, to jest odluźniacz, światła krótkie, długie, przeciwmgielne i tak dalej. Światło w kabinie i światło tutaj pulpitu. Tutaj można sobie jeszcze światło w kabinie i światło pulpitu przyciemnić, ale niestety nie jest to w grze zimplementowane. Do tego mamy hamulec zespolony, hamulec hydrauliczno-dynamiczny, aktywacja kabiny, guzik ten tutaj raczej nie jest opisany, także nie wiem, co to jest za guzik. I tu mamy hamulec lokomotywy. Także lokomotywa jest naprawdę bardzo fajna, jest naprawdę bardzo świetnie zrobiona.
Dźwięki są super, prowadzenie tej lokomotywy jest super. Niestety nie mam żadnego oryginalnego scenariusza, jeżeli chodzi o tą lokomotywę, bo prawdopodobnie RSSLO zrobiło scenariusz do tej lokomotywy na którejś ze swoich linii kolejowej, a ja niestety nie mam większości z tych linii kolejowych, także nie mam też oryginalnych scenariuszy robione przez grupę ludzi, która programowała tą lokomotywę, ale jak widzicie, udało mi się zrobić własny scenariusz. Wprawdzie zaliczyłem jedną zawiechę, zapiszę grę, żebym jeszcze jednej zawiechy nie miał. Wprawdzie miałem jeszcze jedną zawiechę, no ale znam tą grę na tyle, że no, nie można się denerwować na tą grę. Ta gra naprawdę jest bardzo stara, powiedzmy, że sobie ta gra nie radzi z nowym systemem operacyjnym. Jakbym tą grę odpalił na Windowsie 10 albo na jakimś starszym systemie, to prawdopodobnie ta gra też lepiej by chodziła. No, z Windowsem 11 ta gra niestety troszeczkę się gryzie. Odcinek bezprądowy, który nas nie interesuje, my sobie jedziemy tutaj z palinką właśnie, która własną energię elektryczną, a gdzie nie, nie energię elektryczną, energię hydrauliczną, że tak powiem, energię mechaniczną z silnika przekładnia oczywiście na hydrauliczną i potem na koła. Chciałem powiedzieć już, że produkujemy swój własny prąd, no na pewno tam produkujemy co nieco prądu, żeby po prostu zasilić całą lokomotywę, no ale jednak elektryczna lokomotywa, spalinowo-elektryczna to ta lokomotywa nie jest. Tutaj mogę jechać 100 km na godzinę, więc troszeczkę zwiększę sobie prędkość. Jak już widzicie, mamy jeszcze około 8 km do końca scenariusza. Zbliżamy się dużymi krokami do końca dzisiejszego przejazdu. Po lewej stronie mamy elektrownię, do której dostarczaliśmy węgiel i cały zestaw wagonów z węglem ciągnęliśmy spalinowym, no jak się da wektronem, spalinowym wektroniskiem żeśmy jechali i dostarczaliśmy tutaj właśnie do tej elektrowni węgiel. Chłopcie, to też było fajny scenariusz, też bardzo lubiałem ten scenariusz jeździć i też było naprawdę ciekawie spalinowym wektroniskiem się przejechać. Również jest tutaj w tej grze i również mam w swojej kolekcji, a także może kiedyś w przyszłości zrobię jeszcze jeden odcinek ze spalinowym właśnie wektronem. No zobaczymy. Jeżeli będą pomysły na scenariusze, no to je wykonam. Chyba że wy macie jakieś pomysły na scenariusz, coś ciekawego, no możecie mi opisać wasz scenariusz w opisie, w komentarzu, a ja zobaczę, czy będę w stanie ten opis przełożyć na grę i zobaczę, czy uda mi się właśnie zaprogramować scenariusz według waszego opisu. Ciekawiłoby mnie, co wy byście chcieli zobaczyć, co wy byście sobie życzyli, jaki przejazd, z jakimi przygodami, jaka lokomotywa. Także możecie napisać mi w opisie. Jeżeli coś będzie nie do wykonania albo nie będę miał lokomotywy, także w opisie, w komentarzach będę wam od razu odpisywał, że to się raczej nie nadaje. Ale tak, jeżeli podpasuje mi jakiś pomysł, to mogę go tutaj przełożyć na przejazd w Train Simulator Classic i będziemy mieli dedykowany przejazd dla pewnego gracza. Także zobaczymy, jak to będzie. Macie jakieś pomysły, to walcie śmiało. Teraz sobie kojarzę, że jeszcze mam spalinowego Traxa 2, Bauraje 285. Wprawdzie nie jest ona w barwach Lotosu, ale mógłbym o niej też zrobić jakiś fajny odcinek, ponieważ jest to też całkiem niezła lokomotywa i też tej lokomotywy nie ma w Train Sim World, także te lokomotywy, które tam nie są dostępne i tam nie można ich pokazać, to będę wam pokazywał tutaj, w Train Simulator Classic. No zobaczymy.
Mam bardzo dużo maszyn, które fajnie można byłoby pokazać. Zapowiedź 60 na godzinę. Przyhamuję tutaj tempomatem. Bo hamować tempomatem to hamuję i hamulcem zespolonym, i hamulcem tutaj widać hydrauliczno-dynamicznym, także jestem w stanie jeszcze bardziej wyhamować, także jeszcze mocniej. Ile jeszcze? 3 km. No dobra. Ja się będę pomału z Wami żegnał. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Jeżeli lubisz symulatory kolejowe, jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i ta gra, zostaw lajka pod filmikiem dla lepszego zasięgu, komentarz na przykład ze scenariuszem i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić pozostałych filmików z różnych symulatorów kolejowych. Dziękuję serdecznie osobom wspierających mój kanał. Moja loża VIP, która praktycznie, no za każdym razem, kiedy mam ciężkie czasy i praktycznie nie mam ochoty na nagrywanie, no to właśnie pomyślę sobie, że mam właśnie osoby wspierające i chociaż dla nich muszę coś zrobić, bo no nie wypada. Tarcza ostrzegawcza świeci się na pomarańczowo i na zielono, pod spodem cyfra 6, co oznacza, że od następnego semafora wolno nam jechać 60 km na godzinę. Jeżeli tam nie byłaby szóstka wyświetlona, to od następnego scenariusza tylko i wyłącznie 40. 40 km na godzinę. Tu mamy powtarzacz z 60 ze względu na to, że jest tutaj bardzo ostry zakręt. I nie widać po prostu, co za tym zakrętem się kryje. Na semaforze wyjazdowym akurat z tej stacji. Od tego miejsca 60, tutaj jest tarcza ostrzegawcza pod spodem, świecąca się na pomarańczowo i na zielono, pod spodem żadnej cyfry, czyli od następnego semafora 40, o ile potwierdzimy PZB. Jak zwykle się nie skupiłem i zagadałem. Cicho. Także zagadałem się znowu. Od następnego semafora 40, ja sobie na tą 40 ustawię tempomat. No i tutaj zostanie podmieniony maszynista, my tutaj kończymy nasz przejazd, a pociągi do Polski, pociąg do Polski z czołgami zawiezie już ktoś inny. O, ten dźwig jest nawet tutaj animowany. O, widzicie, dobrze, że złapaliśmy nagłe hamowanie, bo bym tego nie zauważył. Fajnie. To mi się właśnie w tym symulatorze podoba. Jest tutaj bardzo dużo takich interaktywnych rzeczy, że praktycznie dźwig jakiś się tutaj rusza. Można tutaj znaleźć koparki, które coś kopią, koparki, które tam pracują. Jakieś właśnie otwierane bramy, otwierane hangary, garaże i tak dalej. No super sprawa. Ok, wjazd podany z prędkością 40 km na godzinę, ale jeszcze nie widzę z jaką prędkością od następnego semafora. Widziałem tylko żółte, czy tam pomarańczowe i zielone światło. No ale oczywiście my 40 maksimum, 40 na godzinę, są tutaj rozjazdy. Co nam tutaj mówi? Jeszcze nic nie widzę. Z oddali było widać lepiej. Poczekamy, aż podjedziemy. Od tego semafora wolno nam jechać 40 km na godzinę, semafor u góry świeci się na pomarańczowo i na zielono, od tego 40, pod spodem tarcza ostrzegawcza, ukośne 2 pomarańczowe światła, kolejny semafor jest na stój.
Na tej stacji się zatrzymujemy i na tej stacji dojdzie do podmiany maszynisty. Kurde, no nie zapamiętam, żeby potwierdzać. Kurde, no bez jaj. Dzisiaj nie jest mój dzień. Tyle nagłych hamowań jeszcze nie miałem w swoim filmiku. Juhu! Kolejny rekord ustanowiony. Ale muszę przyznać, że jestem troszeczkę rozkojarzony. Od ostatnich tygodni tutaj w moim rejonie, gdzie mieszkam, mamy upały po 35 stopni i powiem wam, że to już się robi naprawdę upierdliwe i strasznie dokuczliwe. No, człowiek nie jest stworzony do ciągłych takich upałów. Ja mam w tym momencie w pokoju 28 stopni i nie ma szans, żeby to schłodzić w jakiś sposób. Ale co, nie będę się tutaj nie tłumaczył wymówkami, nie potwierdzam, to nie potwierdzam. System jest tak zbudowany, że zawsze cię ukaże nagłym hamowaniem, jeżeli czegoś nie zrobisz, jeżeli czegoś nie potwierdzisz, także solidnie zasłużone nagłe hamowanie. ...500 metrów przed końcem scenariusza, no ale dobra. Mówi się trudno, tak bywa. Dobra, zmniejszamy moc. Zaraz tutaj zaczynamy hamowanko. Zatrzymujemy się na środkowym peronie, żeby po prostu nie blokować... Na środkowym torze, żeby nie blokować peronów. Altenburg Central. Ach, wiesz co? Cicho, cicho. Trudno. Tu się kończy nasz scenariusz i tutaj już nie dociągam do semafora. Wiecie co, ja już mam dość na dzisiaj. Mi jest po prostu za ciepło. Tym samym trzymajcie się, może nie w takiej temperaturze jak teraz jest, ale w każdym bądź razie uważajcie na siebie. Mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!